Darko STOSIĆ, witamy po raz kolejny. Jak twój nastrój przed tą sobotnią walką przede wszystkim? So, welcome once again. How do you feel before your fight on Saturday? Thank you for having me here, and I'm really happy to be again here in Poland. I'm ready, I'm sharp and motivated, so that's it pretty much. Dziękuję za to, że tutaj po raz kolejny jestem. Jestem przygotowany, czuję się czujny, bystry, także tyle. Czy ta ostatnia porażka w twojej karierze zmienia jakkolwiek tą twoją sytuację rankingową w KSW? So does your last loss in your career affect your position in like ranking position in No. KSW in any way? No, I'm still number one in the ranking. Phil is, of course, he's the champion, and I'm still first one on the ranking, so nothing changed. Nic się nie zmieniło, cały czas jestem numer jeden w rankingu, Phil cały czas jest mistrzem, a ja jestem tuż po nim, także nic się nie zmieniło. Czy zatem twoja pozycja to jest zwiastun, że jeśli wygrasz tę walkę, to będziesz domagał się rewanżu z De Vriesem? So is your position like a harbinger that if you're going to like win this fight, you're going to ask for a rematch with Phil? Yeah, that's my goal. If everything goes well and I win, of course, I will try to make one more dance with Phil, and he also say the same. I think in some interview I saw that if I win and he win, he would like to fight with me in the end of the year. So I'm in. Tak, taki jest mój cel. Jeżeli wygram, to chciałbym zatańczyć z Philem po raz kolejny. Zresztą też on, zdaje się, wspominał w którymś z wywiadów, że też chciałby, żeby do takiej walki doszło, więc gdybyśmy mogli na przykład zatańczyć, zawalczyć pod koniec tego roku, to jak najbardziej wchodzę w to. To pozostając w tej nomenklaturze, jak należy tańczyć z zawodnikami o takich gabarytach, będąc nieco mniejszym zawodnikiem, bo też Stefan Wojcak przypomina bardziej Phila De Vriesa niż ciebie. So, since we're talking about dancing, how are you supposed? How should you dance with someone bigger than you? Because Stefan Wojcik is also like someone that resembles Phil in terms of his size. So, how do you feel about that? I used to already on that because I'm smaller than them. Every time I'm smaller than my opponent, but I love to say the bigger they are, the harder I punch. So, but I think Phil is another level. He's a very skilled guy and MMA fighter. From the other side, Wojcik is at the beginning of his career. He has only 6 wins, but he is also, of course, big guy and dangerous guy. So I will be, my focus in that fight. Więc jak to lubię mówić, im większy przeciwnik, tym mocniej go bije. Phil De Vries jest na troszeczkę innym poziomie, jest świetnym zawodnikiem MMA pod każdym względem. Mój przeciwnik Wojcik, tak się mówi? Przepraszam, jeśli coś pomyliłem. Jest dopiero na początku swojej kariery, także troszeczkę inaczej to wygląda, natomiast na pewno będę bardzo skupiony w tej walce. A czy w twojej opinii, biorąc pod uwagę ten main event, Szymon Bajor ma swoje argumenty? Które z nich byś wyróżnił, które sprawią, że on może wygrać z De Vriesem? So, what do you think about the title fight, the main event of Saturday? Do you think that Szymon Bajor has actually some tools in his arsenal that he could use to win against Phil? Or is there like anything about his game that you would like emphasize? To be honest, I think Bajor doesn't have any chance against Phil, and I think Phil will win that fight in the first round probably. Jeżeli mam być totalnie szczery, to moim zdaniem Szymon Bajor nie ma absolutnie żadnych szans w tej walce i widzę to w taki sposób, że Phil wygra w pierwszej rundzie. Oczywiście trudno jest zakładać czarnowidztwo, ale gdyby rzeczywiście doszło do tego, że do kolejnej walki o tytuł w wadze ciężkiej nie dojdzie, to czy byłbyś zainteresowany faktycznie tym, o czym czasem się mówi, zresztą sam wspominałeś czasami w wywiadach, czyli zejściem do wagi 9,3 i zawalczeniem tam na przykład z aktualnym mistrzem Churigajewem? So if there was like, że nie dojdzie do
imagine that there won't be another opportunity for you to like have another title match as a heavyweight. Would you consider going one category below to, for example, fight the champion of this category, Ibrahim Chujigayev? Yes, that was very interesting fight also for me, and I have somewhere in my head that fight, but I must wait, of course, and be patient and Phil have fight for the weekend. I have fight, so we must win that fight, and if everything goes on like well, then after that we can sit and speak about what is next. And when you are a champion, example in the heavyweight, then you can play, and do some money fights and go in the light heavyweight or something like that. But in this moment, I must be focused on this fight on Saturday night, and after that we can speak. Więc, ojejku, przepraszam. Więc na pewno ta perspektywa tej walki byłaby bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Już gdzieś tam o tym myślałem, gdzieś tam to miałem z tyłu głowy. Natomiast aktualnie czeka mnie walka sobotnia, więc na niej się w 100% skupiam. Jak już ona dojdzie do końca, to się zastanowimy, co dalej. Dywizja ciężka w KSW rośnie ostatnio w siłę w takich właśnie wysokich, heavy hitterów, w zawodników, którzy mają swój background stójkowy. Czy tobie taki kierunek rozwoju tej dywizji się podoba? Czy ty czujesz, że się w tym odnajdziesz? No bo wiemy, że też potrafisz i lubisz bić się mocno. Natomiast tacy typowi stójkowicze to też jest trochę inny rodzaj zawodnika. Recently, KSW has like signed many new heavyweight fighters. Most of them are like heavy hitters. Yeah, they're like into fighting on their feet. Do you like this like direction that the federation is going? Do you like fighting against this type of fighters? Organization, they has their own plans. So if they want to sign kickboxers to fight, that's okay for me. If they offer me some fighter, I will accept that. But I saw that they are signing a lot of heavyweights, but they are usually kickboxers. But I can say, if that okay for them, it's okay for me. So, organizacja ma swoje plany, faktycznie, tak jak mówisz, zakontraktowała wielu stójkowiczów. Jeżeli któregoś z nich wskażą mi jako przeciwnika, to jak najbardziej się na to zgodzę, no ale jakby to już jest ich sprawa. A jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa? Ile masz jeszcze walk w tym kontrakcie aktualnym? Czy to jest jakaś jedna z ostatnich, czy będziesz negocjował? Jak to wygląda? So how is the matter of your contract right now? How many fights are still left in your contract? Will you be looking to like re-sign, or how In does this it look moment, like? I have this fight and one more fight, so 2 fights on my contract. And I'm, if KSW want me to stay, and I will stay. I will resign the contract, and if we can make some, of course, good deal for both sides. Of course, I'm happy to be here, and I really love Poland, and I'm happy every time when I came here and work with you guys, of course. So I feel like I'm at home. So of course I will resign it if offer is good for both sides. Więc została mi jeszcze 2 walki w ramach mojego kontraktu, ta sobotnia i jeszcze następna. Jeżeli później po wypełnieniu tego kontraktu KSW będzie chciało go przedłużyć, to ja też jak najbardziej się na to zgodzę, zakładając oczywiście, że się dogadamy w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, ponieważ czuję się tutaj świetnie, czuję się tutaj jak w domu, bardzo lubię z wami pracować i chciałbym tu zostać. W wadze ciężkiej KSW są 2 najbardziej pożądane nazwiska. To jest oczywiście mistrz Phil de Vries, ale to jest również Mariusz Pudzianowski. Gdybyś dostał opcję walki albo o pas z mistrzem, albo z Mariuszem Pudzianowskim, czyli money fight, co byś wybrał? So the 2 most popular fighters, like heavyweight fighters in KSW, are the champ, Phil de Vries, and Mariusz Pudzianowski. Yes. If you were offered another title shot against Phil de Vries or a money fight against Mariusz Pudzianowski, which one would you choose? I choose both fight. At the same time. The same evening. You are crazy. So that's okay for me. Maybe I can fight Phil one weekend and another fight Pudzian. So both fights are very good for me and interesting. So
I can, say no for either of them. So. No, najchętniej zawalczyłbym z obydwoma z tymi zawodnikami na jednym evencie, może nawet weekend po weekendzie. Obie opcje wydają mi się bardzo, bardzo ciekawe, także w obydwu przypadkach wchodzę w to. Ja chciałbym odnieść się jeszcze do pytania, które zadała Martyna a propos stójkowiczów. Michał Kita w ostatnim poście stwierdził, że KSW w pewien sposób chroni tych zawodników. Czy ty też masz takie poczucie, że oni będą budowani stopień po stopniu, powoli, zamiast dawać od razu im tak mocnych zawodników jak ty, czy właśnie Michał Kita? So Michał Kita in his last publication mentioned that in a way KSW is like protecting like the new kickboxer fighters. Do you have like the same impression? Do you feel like the organization is like trying to build them up step by step instead of giving them tough opponents like you or Michał Kita? Every organization has plans, so it's normally if somebody interesting fighter who has a lot of fans, but he's example kickboxers. It's normally that they don't want to give him in the first fight some fighter who will throw him down and finish that fight. Every organization is they want to make a good event and good matchmaking. So I understand that. So like I say, every organization do the same. So. Każda organizacja ma swoje plany. Wydaje mi się normalna taka sytuacja, że jeżeli mamy zawodnika, który jest kickboxerem, ma mnóstwo fanów, no to organizacja nie chce dawać mu takiego przeciwnika, który go jakoś tam szybko skosi, szybko z nim wygra, więc no, ja to rozumiem jak najbardziej. Jest to dla mnie in the end of the day, every fighter fighting for himself, for the position in the organization. So they give you opportunity. So it depends on you what will you do for that with that opportunity. Ostatecznie każdy zawodnik po prostu walczy o swoje miejsce w organizacji, więc jeżeli organizacja daje mu jakąś tam konkretną okazję, jakąś konkretną szansę, to już od niego zależy, co z tą szansą zrobi. W zasadzie ostatnie pytanie ode mnie. Nowe skille w wadze ciężkiej się pojawiły. Główka na walce, na swoim debiucie na gali KSW na Stadionie Narodowym znokautował gościa z pleców. Czy myślisz, że teraz wszyscy już powinniście zacząć trenować obronę przed takim ciosem albo ewentualnie uczyć się tego nokautowania z pleców? So we have like a new skill set in our organization, like heavyweight category, like weight class. I don't know if you've seen like Krzysztof Głowacki knocking the other guy down when the other guy was on top of him. I didn't see that. You need to see it. It's like a viralized, like his opponent was on top of him, like doing ground and pound, and he still managed to knock him out from below. From the below. Yes. Do you think that all of you, like all fighters, should start training this kind of movements now, or like protecting themselves against this type of punches? To be honest, when you don't know what to do, how to escape from the position, that's like beginners that punching from the ground. You can do nothing with that punches from the ground. You must escape from that position and find a way to escape and turn situation. So that's not good. How to say? Not good look when you punching from somebody from the ground. No to jest taka Especially when somebody is in the mouth, and that's very difficult position. Jeżeli ktoś ma nas w dosiadzie, no to jest taki odruch początkującego, żeby próbować jakoś go tam zbić z dołu. Powinniśmy raczej w takich sytuacjach próbować się jakoś wysmyknąć z tej pozycji, żeby nie być w tym dosiadzie, dlatego no nie wygląda to najlepiej, jeżeli ktoś próbuje tego typu elementów właśnie w takiej sytuacji. Ale trzeba przyznać, że było to imponujące. But it was still quite impressive. You have Oczywiście. Myślę, że dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Widzimy się jutro na ceremonii ważenia, no i dobrej zabawy w klatce. Thank you for this interview. See you tomorrow at the weigh-in and have fun in the cage. Thank you, and it's always my pleasure to work with you. And see you soon, and of course tomorrow on the weigh-in. It's a pleasure for us too. Thank you.